Witajcie, dziś przeniesiemy się do epoki brązu i porozmawiamy o jej początkach na ziemiach polskich. Ten odcinek będzie miał trochę inną formę niż zwykle, ponieważ po lekturze książki przygotowałem rozmowę ze sztuczną inteligencją, opartą właśnie na tej publikacji. I od razu ważna rzecz, nie traktujcie tego jako wymyślonej rozmowy z AI. To nie są przypadkowe informacje ani fantazje. Sztuczna inteligencja pracowała tutaj na konkretnym źródle, czyli na konkretnej książce, a zawarte w tej rozmowie tezy wynikają z materiałów źródłowych i zostały przeanalizowane na jego podstawie. Mówiąc krótko, forma jest nowoczesna, ale treść pozostaje historyczna i oparta na wiedzy. Zapraszam Was do tej podróży w głąb epoki brązu na ziemiach polskich. Witajcie w naszym dzisiejszym wnikliwym spojrzeniu na naprawdę fascynujący kawałek przeszłości. Cześć wszystkim. Zaglądamy dziś do 4. tomu prahistorii ziem polskich. I wiesz, dla kogoś z zewnątrz to jest potężna dawka dat. Zdecydowanie to może przytłaczać. Klasyfikacji ceramiki, nazw kultur, jakichś rysunków grotów, włóczni i tak dalej. Tak, to rzeczywiście przytłacza. Sam osobiście nie lubię zbyt dużej ilości dat, a tym bardziej jeszcze nazewnictwa, którego zupełnie nie rozumiem. Ale naszą misją na tę dzisiejszą analizę jest wyciągnięcie z tych gęstych, akademickich ustaleń takiej fascynującej opowieści. Opowieści o gigantycznej transformacji, jaka zaszła na naszych ziemiach w epoce brązu. Dokładnie tak. Skupimy się dzisiaj na 3 wielkich tradycjach kulturowych. Kulturze trzcinieckiej, przedłużyckiej i wreszcie na potężnej kulturze łużyckiej. Zobaczymy, jak na przestrzeni wieków radykalnie zmieniło się w zasadzie wszystko. Jak ludzie żyli, jak budowali swoje społeczeństwa. I jak postrzegali otaczający ich pełen tajemnic świat. Otóż to. A na sam koniec dzisiejszej dyskusji dotrzemy do zagadki tzw. skarbów. O tak, to jest fenomenalny temat. Setek drogocennych przedmiotów z brązu, odnajdywanych głęboko w bagnach. Żartujecie, będziemy opowiadać o skarbach? Wiesz, Niesamowite. intuicja podpowiada, że to majątek ukryty przed złodziejami. Ale prawda okazuje się znacznie bardziej złożona i wiąże się z siłami, o których opowiemy za chwilę. Jasne, przejdziemy do tej zagadki ukrytych w wodzie metali. Musimy w ogóle zrozumieć skalę zjawiska, jakim było pojawienie się brązu. No tak, ale skąd ten brąz znalazł się tutaj na ziemiach polskich? Tak, to jest kluczowe. Z perspektywy człowieka żyjącego kilka tysięcy lat temu, to nie była tylko historia o odrobinie trwalszym ostrzu siekiery. Brąz stanowił absolutny szok technologiczny, taki, który wymusił całkowitą przebudowę ówczesnego świata. To była innowacja, która narzuciła zupełnie nowe zasady gry. Dokładnie. Zmieniając sposób uprawy ziemi, prowadzenia konfliktów i, co chyba najważniejsze, budowania hierarchii społecznej. To był dla nich odpowiednik naszej rewolucji cyfrowej. Okej, rozpakujmy to w takim razie. Zanim te zaawansowane hierarchie powstały na początku naszej dzisiejszej ramy czasowej, napotykamy społeczności tak zwanego horyzontu trzcinieckiego. Horyzont trzciniecki może byście przybliżyli widzom, o co tu chodzi? Tak, najstarszej grupy, o której dziś rozmawiamy. I tu warto na chwilę się zatrzymać, bo to pojęcie archeologiczne, horyzont, wymaga chyba prostego wyjaśnienia, prawda? Zdecydowanie. Kiedy w źródłach czytamy o horyzoncie, badacze mają na myśli pewien szeroki zestaw podobnych narzędzi. Albo specyficznie zdobionych grubościennych naczyń glinianych. Właśnie. Albo podobnych zachowań obrzędowych, który rozprzestrzenił się na ogromnym terytorium. Czyli, żeby było jasne, to nie było jedno scentralizowane państwo. Rozumiem, że mówimy cały czas o jakiejś grupie, która była niezależna od siebie. Nie, absolutnie. To był raczej zbiór różnych żyjących obok siebie grup, które po prostu łączyła wspólna technologia i styl życia. I w przypadku kultury trzcinieckiej mówimy o społecznościach głównie pasterskich. Ich osady nie były jeszcze jakimiś potężnymi obronnymi grodami. Składały się z lekkich konstrukcji, idealnych dla ludzi, którzy często musieli podążać za stadami bydła, owiec czy świń w poszukiwaniu nowych pastwisk. Cały czas mówimy o epoce, w której ludzie wędrowali
I to nie był jeszcze okres, gdy mówimy o ciemomyśle, lestku. Trochę się przygotowałem. Z tego, co przeczytałem, mówimy w tej chwili o czasach mniej więcej 1500 lat przed naszą erą. To też jest ważne dla naszych widzów, żebyśmy mogli gdzieś zakotwiczyć się w jakimś przedziale czasowym. No to jeszcze pytanie powtórzymy, dlaczego to rolnictwo było tak ważne? Rolnictwo było dla nich ważne, ale miało charakter, powiedzmy, taki uzupełniający. Ten mobilny tryb życia wiąże się z niesamowitym wręcz dualizmem technologicznym tamtych czasów. Co masz na myśli? Jesteśmy w epoce brązu, ale dla zwykłego przedstawiciela społeczności trzcinieckiej stop miedzi i cyny był czymś niemal mitycznym. Aha, Złom brązowy czy rzadkie ozdoby docierały na te tereny głównie w ramach wymiany dalekosiężnej. Stanowiły, taki luksusowy towar w rękach nielicznych. czyli powszechnie w takiej codziennej pracy przy na przykład oprawianiu skór czy obróbce drewna. Wciąż używano doskonałej jakości narzędzi z krzemienia i kamienia, której większość ludzi nadal operuje narzędziami z epoki kamienia. I chociaż ci ludzie w dużej mierze wciąż polegali na krzemieniu i często przemieszczali się ze swoimi stadami, paradoksalnie pozostawili po sobie jedne z najbardziej monumentalnych śladów w krajobrazie ziemi polskich. Masz na myśli kurhany. Rozumiem, że teraz przejdziemy do chowania zmarłych. To jak ich chowano? Właśnie, prahistoria bardzo szczegółowo opisuje ten obrządek. Zmarłego nierzadko wyposażonego w narzędzia czy ceramikę układano w grobie szkieletowym. A następnie sypano nad nim potężną górę ziemi. Wyobraźmy to sobie, dla każdego, kto słucha. To trochę tak, jakbyśmy dzisiaj stawiali gigantyczne wieże transmisyjne w szczerym polu. Dokładnie tak. Pełniły one rolę takich widocznych z wielu kilometrów punktów orientacyjnych. Ale jednocześnie były chyba niepodważalnym aktem własności, prawda? Zdecydowanie. Taki kurhan stanowił bardzo wyraźny komunikat dla innych wędrownych grup. To taka jakby tablica informacyjna. Te tereny są już zajęte, nie macie tutaj wstępu. To jest nasze terytorium, tu od pokolenia leżą nasi przodkowie i mamy do tych pastwisk święte prawo. I zbudowanie takiego kopca bez użycia żelaznych narzędzi i ciężkiego sprzętu to przecież musiało być ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Ogromne. Wymagało wykopania i przeniesienia ton ziemi za pomocą kościanych motyk, drewnianych rydli i skórzanych koszy. Niesamowite. Taki wysiłek wymagał nie tylko czasu, ale przede wszystkim bardzo sprawnej organizacji pracy. I zapewne jakiegoś charyzmatycznego lidera, który potrafiłby zmobilizować dziesiątki osób do takiego wspólnego wysiłku. Czyli pojawia się hierarchizacja społeczeństwa. Obecność takich struktur dowodzi, że w tych, pozornie prostych pasterskich społecznościach istniała już bardzo wyraźna struktura i podział ról. Skoro wybudowanie takiego kurhanu wymagało takiej organizacji, to ci wyłaniający się liderzy wkrótce dostali do rąk zupełnie nowe narzędzie wpływu. Nową technologię. I tu robi się naprawdę ciekawie, bo zaczyna napływać nowa fala innowacji, którą archeolodzy określają mianem kultury przedłużyckiej. Zjawisko to, obejmujące początkowo głównie Śląsk i Wielkopolskę, stało się prawdziwym katalizatorem zmian. Źródła wskazują tutaj na ogromny wpływ z południa, tak zwanej kultury mogiłowej. Byli to ludzie z potężnych społeczności zamieszkujących dorzecze Dunaju i rejony dzisiejszych południowych Niemiec. Tacy, którzy charakteryzowali się już niezwykle zaawansowaną wiedzą o metalurgii. Ich kontakty z naszymi ziemiami sprawiły, że brąz przestał być, rzadkim mitem. A stał się realnym i, co ważne, pożądanym towarem. I w tym momencie dotykamy chyba fundamentalnej przyczyny, dla której brąz tak drastycznie zmienił układ sił na całym kontynencie. Tak. No to widzę, że już weszliśmy w erę brązu. No to powiedzcie, jak ten brąz w ogóle powstaje. Żeby stworzyć brązowy sztylet, czy powiedzmy siekierkę, potrzeba miedzi i cyny. Problem polega na tym, że te dwa surowce rzadko występują blisko siebie w naturze. A na ziemiach polskich ich złoża były w tamtym czasie zupełnie niedostępne albo niewystarczające. Co z kolei wymusiło powstanie rozległych międzynarodowych sieci handlowych. Ktoś musiał zorganizować dostawy miedzi z Alp czy z Karpat. A cynę sprowadzić z jeszcze dalszych rejonów, oferując w zamian na przykład nasz bałtycki bursztyn. Dokładnie. Czyli wchodzimy w erę szlaku bursztynowego.
I kto przejmował kontrolę nad tymi szlakami handlowymi, ten kontrolował przepływ brązu, a kto miał brąz, posiadał realną władzę polityczną i militarną. Zależność od surowców z tak odległych krain zdefiniowała na nowo pojęcie bogactwa. A to bogactwo było niezwykle namacalne, prawda? Tak, pojawiają się wtedy te zupełnie nowe formy przedmiotów. Potężne brązowe miecze, skomplikowane bransolety, Charakterystyczne, długie szpile służące do spinania wełnianych szat. co nawiasem mówiąc świadczy też o zmianach w samej modzie i tkactwie. Ale wyobraźmy sobie ten wizualny szok w ówczesnych realiach. Mamy krajobraz zdominowany przez, zgaszone kolory ziemi. Szary kamień, matowe drewno, len. I nagle pojawia się ktoś, kto nosi świeżo odlany, wypolerowany brąz. Zanim ten metal pokryje się zieloną patyną, on w słońcu lśni dosłownie jak złoto. To musiało robić to wrażenie. Posiadanie takich przedmiotów nie służyło przecież tylko jakiejś tam użyteczności. To był, krzyczący z daleka symbol statusu, nadający jego posiadaczowi niemal nadludzką aurę prestiżu. Ten skok technologiczny pociągnął za sobą drastyczną zmianę w ludzkiej psychice, która z czasem powoli zaczęła znajdować swoje odzwierciedlenie w sferze duchowej. O tak! Obok tych tradycyjnych, znanych z wcześniejszych wieków pochówków szkieletowych w kurhanach, kultura przedłużycka przynosi na nasze ziemię zupełnie nową koncepcję radzenia sobie ze śmiercią. Ciałopalenie. Początkowo jest to zjawisko występujące gdzieś tam równolegle ze starymi tradycjami, ale zapowiada absolutną rewolucję w sposobie myślenia o ciele ludzkim, duszy i o zaświatach. I ta rewolucja wybucha z pełną siłą wraz z nadejściem nowej epoki. Z nadejściem potężnej kultury łużyckiej, która na długie stulecia zdominowała ogromny obszar Europy. Mówimy o okresie około 1300 do 400 lat przed naszą erą. I co z tym spaleniem ciał? Ciałopalenie staje się wówczas absolutną, powszechnie obowiązującą normą. Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, to widzimy, jak ogromna była to zmiana. W prahistorii ziem polskich czytamy o niezwykle skomplikowanym procesie pogrzebowym. Bo to nie było takie proste wrzucenie ciała w ogień, prawda? W żadnym wypadku. Wymagało to budowy ogromnych stosów z ogromnej ilości odpowiednio przygotowanego wcześniej drewna, A po spaleniu te kości były, niezwykle starannie wyłuskiwane z popiołu. Często jemy to, a następnie składano w specjalnych glinianych naczyniach, popielnicach, czyli w urnach. Te urny, nierzadko przykrywane glinianymi misami, wkopywano w ziemię na wielkich, płaskich cmentarzyskach. Przejście zgrzebania całych ciał do ich kremacji to dla mnie, dowód na całkowicie nową koncepcję relacji ze światem niematerialnym. Masz rację. Ogień przestał być tylko narzędziem do ogrzewania czy obróbki metalu. Stał się takim żywiołem uwalniającym. Jego zadaniem było zniszczenie ziemskiej powłoki, by po prostu wyzwolić duszę, pozwalając jej na bezpieczne odejście w te zaświaty. Powstanie tych ogromnych cmentarzysk, które archeolodzy nazywają polami popielnicowymi, wiąże się bezpośrednio ze zjawiskiem, które na stałe odmieniło tutejszy krajobraz. Mówimy o rewolucji osadniczej. Kultura łużycka to takie definitywne przejście do zaawansowanego, ustabilizowanego rolnictwa. Mobilne grupy wędrujące za stadami stają się już pieśnią przeszłości. Zaczynają powstawać długotrwałe, rozległe osady. Zbudowane z bardzo solidnych drewnianych domów o konstrukcji słupowej albo zrębowej. Wraz z tą stabilizacją rolnictwa, uprawą pszenicy, jęczmienia czy prosa, Pojawia się możliwość wyżywienia znacznie większej liczby osób z dużo mniejszego terytorium. Czyli rozpoczynamy okres osadnictwa, który w przyszłości da podstawy do utworzenia państwa Piastów. Czy to osadnictwo było na szeroką skalę? Zaczyna się prawdziwy boom demograficzny. co zresztą bezpośrednio widać na tych polach popielniczowych. Zastanawiałam się nad tym i niektóre z tych cmentarzy były użytkowane bez żadnych przerw przez kilkaset lat. A archeolodzy odnajdują na nich setki, a bywa, że i tysiące pochówków. To zjawisko tworzy niezwykle silne, takie psychologiczne poczucie przynależności. Wyobraźmy sobie, ci mieszkańcy osady mieli przed oczami ziemię, którą sami wykarczowali, domy, które zbudowali i ten cmentarz. Cmentarz, na którym spoczywały całe pokolenia ich bliskich.
Przestrzeń uległa takiemu twardemu podziałowi na osadę tętniącą życiem oraz święte pole przodków, fizyczne zakotwiczenie w czasie i przestrzeni. Warto tutaj zaznaczyć, że ta stabilność osadnicza dała z czasem początek jeszcze bardziej zaawansowanym formom organizacji, Z kultury łużyckiej wyrastają przecież imponujące osiedla obronne. których najsłynniejszym przykładem na naszych ziemiach jest nieco późniejszy, ale bardzo znany Biskupin. Biskupin to już VII wiek przed naszą erą, taki okres chyba przejścia między epoką brązu a żelaza. Ale Biskupin to nie wioska, to forteca. Ufortyfikowane osady świadczą o konieczności ochrony tych wszystkich zgromadzonych dóbr, plonów, inwentarza. A także zapasów bezcennego brązu przed innymi konkurującymi grupami. Wzrost demograficzny nieodłącznie wiązał się, ze wzrostem napięć o zasoby. Więc co to wszystko oznacza tak z perspektywy zwykłego człowieka w tamtych czasach? Co te ogromne cmentarze mówią nam o ówczesnym społeczeństwie? To rodzi ważne pytanie, czy wszyscy byli w nim równi. No bo na pierwszy rzut oka te pola popielnicowe, gdzie każdy zmarły dostaje podobną glinianą urnę z prochami wkopaną w ziemię, wyglądają bardzo egalitarnie. Prawda. Znika ten gigantyczny kurhan, który krzyczał z daleka: tu leży wódz. Ale kiedy wczytamy się głębiej w te szczegółowe dane z wykopalisk, no to widzimy coś zupełnie odwrotnego. To, co kryją urny i otaczające jej jamy grobowe, obnaża zjawisko wykształcania się tzw. niewidzialnych elit. Ale to, co znajdowało się w środku, zdradza głębokie podziały. Choć forma pochówku była skromna, stawało się takim polem do manifestacji statusu. W tysiącach skromnych grobów odnajdujemy zaledwie jedną, no może dwie dodatkowe przystawki gliniane. Tyle. Ale w nielicznych, bardzo wyjątkowych pochówkach archeolodzy natrafiają na precyzyjnie wykonane miecze z brązu Bogato zdobione elementy rzędu końskiego, rzadkie bransolety. albo unikalne, importowane wręcz z daleka ozdoby. Ci, którzy kontrolowali dalekosiężne szlaki handlowe, o których wspominaliśmy, gromadzili bogactwo, które po prostu towarzyszyło im także po śmierci. Mamy więc do czynienia z tym, społeczeństwem jednak silnie schierarchizowanym, w którym potęga jednostki czy całego rodu zależała od dostępu do międzynarodowej sieci wymiany surowców. I to z kolei prowadzi nas z powrotem do tych niesamowitych, tajemniczych skarbów. Tak? Do tego haczyka z samego początku naszej analizy. Czyli wracamy do skarbu, o którym mówiliście na początku. Skoro brąz był tak niewiarygodnie cenny i wymagał, organizacji tych potężnych wypraw na drugi koniec Europy, Wyznaczał status elit i dawał realną władzę wojskową. Nasze źródła obfitują w opisy tzw. depozytów brązowych. Znajduje się je w bardzo specyficznych miejscach. na środku nieprzebytych bagien, w głębokich nurtach rzek, w jakichś odciętych od świata jeziorach. Przez wiele lat w świecie nauki funkcjonowała taka teoria, że to były, swego rodzaju konta bankowe na czarną godzinę. Ktoś uciekał przed wrogiem, zakopał swój majątek, by go ocalić, a potem po prostu zginął i nie mógł po niego wrócić. Ta czysto pragmatyczna, powiedzmy XIX-wieczna interpretacja została jednak mocno zweryfikowana. Tak, analiza tego kontekstu znalezisk wskazuje nam wyraźnie, że te przedmioty były ukrywane w miejscach z definicji wręcz uniemożliwiających ich ponowne wydobycie. To nie były bezpieczne skrytki jakich tam zapobiegliwych kupców. To były dary wotywne. To przepraszam, zadam pytanie, po co wyrzucać tak drogocenne rzeczy z brązu? Mówimy o ofiarach. Ofiarach składanych siłom wyższym, bóstwom wodnym oraz bóstwom chtonicznym. Czyli tym związanym z podziemiami, głębinami i mrokiem. Rolnicy epoki łużyckiej przecież doskonale wiedzieli, że cała ta ich nowo wybudowana, stabilność leży ostatecznie w rękach natury. Brak deszczu to była klęska głodu, zbyt obfity deszcz to wylewy rzek, które niszczyły pola i zmywały osady. Woda niosła za sobą i życie, i śmierć. I aby zjednać sobie te nieprzewidywalne żywioły, społeczności decydowały się na ten ostateczny dowód oddania. Żeby w ogóle uświadomić sobie wagę tego gestu, musimy przełożyć to na jakieś dzisiejsze realia. Zatopienie w bagnie kilkudziesięciu lśniących, misternie wykonanych brązowych siekierek. Tarcz czy wspaniałych napierśników, z których każdy przecież wymagał tych mistrzowskich umiejętności odlewniczych. I sprowadzenia surowców szlakami o długości wielu setek kilometrów.
to nie było zwykłe pozbycie się narzędzi? Może jakaś analogia do współczesności, jak byście to porównali? To trochę tak, jakby dzisiaj jakiś bardzo zamożny przedsiębiorca wjechał prosto do głębokiego jeziora całą flotą luksusowych sportowych samochodów. Tylko po to, żeby udowodnić społeczności i Bogom, że stać go na tak niewyobrażalne wyrzeczenie i że ta jego więź ze sferą sakrum jest ważniejsza niż jakikolwiek materialny zysk. Akt takiego zniszczenia, czy raczej ofiarowania, musiał być, potężnym spektaklem. Takim wydarzeniem integrującym absolutnie całą osadę. Potwierdzającym też potęgę przywódców, których stać było na ofiarę o tak gigantycznej wartości. Niszczenie bogactwa z powodów czysto religijnych to mechanizm niezwykle silnie obecny w wielu rozwiniętych kulturach starożytności. Składanie w ofierze najcenniejszych przedmiotów trwale eliminowało je z obiegu gospodarczego. Co nie tylko miało, powiedzmy, uspokajać bóstwa, ale też pewnie świetnie regulowało relacje wewnątrz samej społeczności. Dokładnie, cementując tę władzę elit, o których rozmawialiśmy. Technologia, te szlaki handlowe łączące odległe kultury i ta głęboka, przenikająca codzienność wiara w potęgę żywiołów. Patrząc na to wszystko, nasza dzisiejsza podróż przez te kilka tysięcy lat pokazuje naprawdę fascynujący proces ewolucji. Od mobilnych pasterzy z horyzontu trzcinieckiego, którzy zaznaczali swoje terytorium potężnymi, monumentalnymi kurhanami, używając przy tym na co dzień jeszcze narzędzi z krzemienia. Poprzez ten taki katalizator ogromnych innowacji. Aż w końcu po tych osiadłych rolników kultury łużyckiej, budujących już ogromne, długotrwałe wsie, rolników, którzy duszą swoich przodków uwalniali drogę do zaświatów poprzez ogień stosów pogrzebowych na wielkich polach popielnicowych. Równą precyzją budować solidne domy, prowadzić wojny, jak i konstruować niezwykle złożone systemy wierzeń, próbujące w ten czy inny sposób okiełznać tę nieubłaganą potęgę natury. I na koniec naszej dzisiejszej analizy, żeby zostawić nas wszystkich z myślą, którą można eksplorować już samodzielnie, spójrzmy proszę jeszcze raz na te dary zatopione w bagnach. Prowokacyjna myśl. Zdecydowanie. Wyobraźmy to sobie. Ówcześni ludzie brali to, co mieli absolutnie najcenniejszego. Najnowocześniejsze nośniki technologii wykonane z tych rzadkich surowców sprowadzanych z krańców ich świata. I zatapiali je głęboko w środowisku wodnym, głęboko też wierząc, że ten ukryty pod powierzchnią system połączy ich z niewidzialnymi siłami kierującymi losem ich życia. Dzisiaj, tysiące lat później, my przecież również inwestujemy biliony w wydobycie metali rzadkich. Budujemy, niezwykle zaawansowane serwery, kable światłowodowe wielokrotnie zbrojone i kładzione na dnach najgłębszych oceanów. Żeby umieszczać tam nasze najważniejsze tajemnice, wspomnienia, a nawet potężne majątki finansowe. W abstrakcyjnej, niewidzialnej przestrzeni, którą nazywamy po prostu chmurą. Niesamowite podobieństwo. Zastanówmy się więc, czy archeolodzy za kolejne 3000 lat, odkopując te potężne ruiny serwerowni głęboko pod powierzchnią Ziemi i splątane sieci kabli zanurzone gdzieś w głębinach mórz, Czy nie zinterpretują naszej infrastruktury technologicznej jako, kolejnej wielkiej globalnej religii? tak, religii opartej na składaniu ofiar z najdroższych zasobów Ziemi w imię magicznego przepływu danych. Dziękujemy Wam bardzo za tę wspólną podróż przez dzisiejszą analizę epoki brązu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Jeśli spodobała Wam się taka nowa forma przedstawienia filmu, koniecznie napiszcie w komentarzach, co o niej sądzicie. Chętnie przeczytam też Wasze uwagi i sugestie na przyszłość. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.